Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś na przykładzie rowerowych rękawiczek marki Zinner chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak dobrać rękawiczki do jazdy na rowerze. I chciałbym na początku jedno dodać słowo wyjaśnienia. Rękawiczki nie jest to obowiązkowy element wyposażenia rowerzysty. Jeżeli się przypatrzycie chociażby kolarzom, którzy jadą na Tour de France, to naprawdę część z nich jeździ bez rękawiczek. Jest im tak wygodniej. To nie jest tak, że jest jakiś przymus, że prawdziwi kolarze tylko jeżdżą w rękawiczkach. Absolutnie nie. Każdy powinien sam zastanowić się, czy są mu takie rękawiczki potrzebne, czy nie. Kupić, spróbować, przetestować, zobaczyć, czy będą one dla niego. Ja, jeżeli chodzi o rękawiczki, to tak jak już mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, już się nie ruszam na rower, ponieważ źle mi się bez nich jeździ, no ale to każdy musi rozważyć już sam. A dlaczego warto jeździć w rękawiczkach rowerowych? Pierwsza sprawa jest taka, że chronią one dłonie przed odgnieceniami, odciskami. Nawet jeżeli jeździmy na ergonomicznych chwytach, które naprawdę bardzo fajnie odciążają dłonie, to i tak wielogodzinne trzymanie chwytów, trzymanie kierownicy może skończyć się z tym, że będą nam się dłonie odgniatać, odparzać. I w rękawiczkach są bardzo często żelowe wstawki. Tutaj mam takie cienkie wstawki z żelu, natomiast tutaj w tym modelu, w tych rękawiczkach te wstawki są grubsze, te poduszeczki są większe, jest ich też więcej, są w większej liczbie miejsc i dzięki temu dłoń nam odpoczywa podczas jazdy, nie odciska się tak bardzo. Rękawiczki również wchłaniają pot podczas jazdy, dzięki czemu dłoń o wiele lepiej będzie trzymała się chwytu. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza podczas jazdy jakiejś technicznej, wymagającej gdzieś w terenie. Tutaj raczej już kolarze górscy używają rękawiczek właśnie przez to, żeby lepiej czuć kierownicę, ale także, aby mokre dłonie nie ślizgały się po chwytach. I w sklepach mamy naprawdę spory wybór rękawiczek. Są rękawiczki takie, jak tutaj Wam pokazuję, czyli z krótkimi palcami. Są cienkie, właśnie z drobnymi wstawkami żelowymi, albo nawet bez wstawek żelowych. Są bardziej komfortowe, z grubszymi tymi wstawkami. Są również rękawiczki z długimi palcami, cieńsze gdzieś na lato, do jazdy technicznej, do jazdy gdzieś po lesie, na zjazdach. Są również rękawiczki też z długimi palcami, bardziej ocieplone na jesień i na zimę. Także tak naprawdę mając rękawiczki, chcąc jeździć w rękawiczkach, możemy mieć 3, 4 czy nawet więcej kompletów w zależności od tego, w jakim terenie, w jakich warunkach będziemy jeździli i jaka będzie pogoda. I kupując rękawiczki, warto również zwrócić uwagę na przydatne dodatki, takie jak chociażby frotka wszyta na kciuku, która umożliwia ocieranie czoła, ocieranie twarzy z potu, a także kółeczka specjalne wszyte między palcami, które ułatwiają ściągnięcie rękawiczek. Nie musimy się szarpać, mocować z nimi, wystarczy włożyć palce, ściągamy sobie w łatwy sposób rękawiczkę. Warto też, kupując rękawiczki, zwrócić uwagę na jakość wszycia tych kółeczek, z tego względu, że słabo wszyte kółko bardzo szybko się zerwie, albo jeszcze, nie daj Boże, poniszczy nam rękawiczkę. Jeszcze dwa słowa do pań. Drogie panie, jeżeli będziecie szukać rękawiczek rowerowych, warto poszukać modeli przeznaczonych dla kobiet, przynajmniej zacząć poszukiwania od tych modeli. Jednak dziewczyny mają trochę drobniejsze dłonie, mają też inne proporcje dłoni, także lepiej zerknąć sobie na modele właśnie uszyte z myślą o paniach. Też będą te rozmiary trochę inne, będą dostępne mniejsze rozmiary, no ale czy tak czy owak warto zacząć od tych damskich modeli, zobaczyć, czy przypadkiem taki właśnie krój nie będzie Wam lepiej pasował. I oczywistą sprawą jest, że kupując rękawiczki rowerowe warto jest dobrać odpowiedni rozmiar. Jeżeli nie macie nawet takiej możliwości, aby je przymierzyć, kupujecie przez internet, no to chociaż zmierzyć obwód dłoni tutaj nad kciukiem, aby sprawdzić, jaki rozmiar będzie dla Was optymalny. Z tego względu, że jeżeli kupicie za małe rękawiczki, będą one wtedy uciskać dłoń, będą blokować krążenie, nie będzie się w nich jeździć przyjemnie. Natomiast za duże rękawiczki będą się zsuwać, nie będą przesuwać się też między dłonią a kierownicą, powodując jeszcze być może dodatkowe otarcia. Także bardzo istotną, kluczową sprawą jest dobre dobranie rozmiaru. Linki tutaj do rękawiczek, które Wam pokazywałem, znajdziecie w opisie. Natomiast jestem też bardzo ciekawy, jak Wam się jeździ w rękawiczkach, jakich rękawiczek używacie, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!